i siemanko, w przedostatnim odcinku z naszej serii po Australii. Właśnie dojechaliśmy do Kalbarri National Park. Jest tu wiele pięknych miejsc, które za chwilę Wam pokażemy. Następnie udamy się do kolejnego miejsca, a następnie dojedziemy do Perth. Z Perth jutro mamy lot do Adelaide i tam praktycznie skończymy naszą podróż po Australii. Ale to jeszcze nie koniec, także jeszcze dzisiaj zobaczycie dużo ciekawych rzeczy. Dodatkowo coś jutro oczywiście. W mojej ocenie podróż była bardzo udana, ale na podsumowanie jeszcze przyjdzie czas w ostatnim odcinku. Teraz mamy 25 km do pierwszego miejsca, które chcemy zobaczyć. Jest to window co? Poczekaj, bo muszę zobaczyć. Tam na dole. Nature's Window. Nature's Window. Co to jest? Zobaczycie zaraz. Tam za chwilę pojedziemy na punkt widokowy. Gdzie możecie zobaczyć, jest tam taki balkon zrobiony specjalny. Ale najpierw idziemy do jednego miejsca. Dostałem parę komentarzy w sprawie tego, że ta Australia to tylko kamienie, ładne widoki i tak dalej. Że czemu tu nie ma jakichś ciekawszych rzeczy. No ale wiecie, kurde, jakieś muchy się doczepiły. Ja przyjeżdżając do Australii byłem tego świadomy, że Australia to będą właśnie piękne widoki i to będzie natura. Nie wiem, jak sobie niektórzy wyobrażają Australię, no ale tak Australia właśnie wygląda. Myślałem, że będziemy troszkę widzieć różnych dzikich zwierząt, ale jak na razie to tylko dzikie muchy. Znaczy dzikich, nie dzikich, takie bardziej niebezpieczne, jakieś węże, skorpiony i tak dalej. Chociaż bardzo dobrze, że nie zobaczyliśmy, ale myślałem, że gdzieś zobaczymy. No tak to głównie wiecie, no, kangurki i różne inne zwierzęta. No tyle kangurów wczoraj widzieliśmy nawet, znaczy do Alaspana, ja widziałem rodzinkę, która przebiegała sobie przez drogę, 3 kangurki, 4 emu też, matka chyba z 3 małymi. Można to spotkać. No najgorzej jak się widzi te martwe przy drodze, no bo to nie wygląda fajnie. Ale ogólnie tak, przyjeżdżacie to chyba nie ma opcji, że jak się gdzieś poruszacie samochodem, żeby nie zobaczyć kangura. Co nie? Tak jest, dokładnie. Kangurze? Dokładnie tak. A jakaś mucha się do mnie doczepiła. Pełny samochód? Tak. Dobra, do pierwszego miejsca mamy 1 km. A to jest pół kilometra tam i z powrotem, bo to jest 1 Pół km. kilometra w jedną stronę, czyli No dobra, to powiedziałem. I to ukazuje 30 do 45 minut. Ojeju, to chyba jakbyśmy się czołgali. No albo można sobie jeszcze iść w trekking. To macie 9 km. Niestety na sobie nie możemy pozwolić. Nawet nie mamy ochoty. I idziemy. Już powiem Wam, że dopiero z tego, co teraz widzimy i widzieliśmy przed chwilą, to już jest dla nas niesamowity widok, a najlepsze przed Wami i przed nami. Naprawdę warto, ale się powaliło. Naprawdę warto tutaj przyjechać, bo wygląda to wszystko niesamowicie, a jeszcze tam nie doszliśmy, gdzie idziemy teraz. Nie doszliśmy tam, gdzie idziemy. Po polsku to powiedziałem bardzo. Tak pięknie. Muchy. Pełno much. Jest naprawdę pięknie, jak gdyby nie te muchy. Naturalne schody porobione. Na szczęście ten problem much to nie tylko nasz. Każdy się odgania. Także to nie znaczy, że od nas tylko śmierdzi. Ale to pięknie wyglądają te skały. Niesamowite. Dobre też, że to nie jest niczym zabezpieczone, ale z ostrzeżeniem, żeby uważać. O, i tutaj jest to Nature Window, ale trzeba podejść z innej strony, żeby nie być pod słońce. No i tak wygląda to okno. Ła. Jak ja się tu nie przewrócę, to będzie co?
wracamy. Idziemy teraz do kolejnego miejsca. Znaczy dokładnie pojedziemy tam. No taki balkon, który wstaje, ale powiem wam, że dla mnie właśnie zobaczyć ten park narodowy, no to było zobaczyć to miejsce tutaj. Niesamowicie wyglądają te wszystkie kolory na tych skałach. Natura w Australii jest niesamowita. Właśnie tak teraz z Alą rozmawiamy, że to jest to miejsce, gdzie jest najwięcej mógł, to jedna sprawa, ale to, które chcieliśmy właśnie zobaczyć w Australii. No, naprawdę jedno z top miejsc moim zdaniem, które odwiedziliśmy. No. I to bardzo wysoko. Bardzo wysoko. No. Nie wiem, czy numer 1, bo nad tym muszę się dłużej zastanowić. Ale jeszcze mamy tutaj w tym parku, jeszcze mamy do zobaczenia 2 albo 3 miejsca, Ale także naprawdę robi wrażenie ogromne, super. no, też tak myślę. I te muchy też. Te muchy to jest po prostu masakra. Żeby nie było, że śmierdzę. Tu do każdego te muchy lecą. Ich jest tu po prostu bardzo, bardzo dużo. Kolejne miejsce to Kalbarri Skywalk. No. Tak to wygląda. Właśnie tam wchodzimy. W ogóle jeszcze nie wspomniałem wam, że wejście, wjazd dokładnie do Parku Narodowego tutaj kosztuje $15. No i praktycznie za każdy park narodowy właśnie tutaj płaci. Za ten, co byliśmy wcześniej. Ale $15 od samochodu. Od samochodu, no. Ale jak byliśmy wcześniej w Monkey Mia, płaciliśmy po $20 na przykład. Do takiego obok tam, w sumie nie wiem ile było, ale też trochę. Na pewno z 15. Dobra, wybaczcie. Miałem cały czas mikrofon, ale go nie włączyłem. I teraz sprawdzam, co tak szumi. No, wiatr też wieje, no ale zapomniałem go włączyć. Tam jest jeszcze drugi ten balkon. No ale tu widać w sumie wszystko to samo praktycznie. Ale miejsce bardzo warte odwiedzenia. Sorry. Pięknie to wygląda. Coś cudownego, naprawdę. Ale to nie jest miejsce dla osób, które mają lęk wysokości. No, zdecydowanie. Ale możecie sobie zapisać, jak będziecie podróżować po tej części Australii. Miejsce obowiązkowe, żeby Obowiązkowo. zobaczyć. Nagrywanie, druga część. Bo mój mikrofon niestety zaczął świrować. Rozładowuje się. Ale nie wiem, czy tu jest sens nagrywać, żeby będzie wiało. Także dobra, no, najwyżej nie narzekajcie, że wieje, bo mikrofon mam, ale się rozładował. Nie wiem dlaczego jakoś słabo w nim trzymała bateria, ale już mam zamówione nowe. Tutaj już zobaczyliśmy, co chcieliśmy. Wracamy teraz do Kalbarri, miasteczka, w którym spaliśmy dzisiaj. No i następnie będziemy się przesuwać w stronę. Tam jeszcze będzie kilka miejsc po drodze, ale, Tak, ale nasze lecimy. docelowe teraz kolejne miejsce to Pinnacle Desert, czyli takie miejsce Pustynia z takimi wystającymi skałami. skałami, tak. Dokładnie tak. Coś pięknego. Takie zjawisko, które chyba nie jest normalne. Ja nie widziałem takiego nigdzie. No, tylko Także to musimy będzie się coś pięknego. spieszyć, bo słońce nam zajdzie. I musimy odgonić te wszystkie tysiące much od nas. Naprawdę jest okropne tutaj. A raczej od Alicji. Przy mnie nie ma żadnej. Tak, 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 na pewno. No. Nie ma czasu na obiad, bo mamy dużo do zobaczenia. Także na szybko białko wojownika. 1,5 miarki. Pamiętajcie, możecie dostać we wszystkich sklepach stacjonarnych SFD. Nie wyjechaliśmy jeszcze z tego miasta. Jesteśmy cały czas w Kalbarri. Teraz przyjechaliśmy na punkt pod Alej, tak się nazywa. Czy Alaj, nie wiem. Ciężko mi będzie, jak się opowiada. Ale po prostu te skały tutaj robią takie wrażenie. Jak po krakach, jak chodziła super. Właśnie musimy się dostać na dół, na tamtą półkę. Na szczęście tutaj jest tak fajnie to wszystko ułożone, że się schodzi jak po schodach.
Nie wiem, czy widziałem kiedyś w życiu takie skały. Takie miejsca mi się bardziej też kojarzyły. Oczywiście to chciałem w Australii zobaczyć. Bo z tym też głównie mi się kojarzyło tutaj ta dzika Australia. No ale to rzeczywiście w Ameryce są takie miejsca, które też na pewno tam zobaczymy podczas podróży. Ja jestem tak udanym gościem, że to aż szok. Zacząłem właśnie latać i po 3 sekundach padła mi bateria. Muszę zapieprzyć teraz pod tą górkę po jakąś baterię, tylko nie wiem, czy w ogóle mam którąś naładowaną jeszcze. Typowy Piotr. Look as far as I can see, but you don't want to talk to me, no. And not through words, not through songs, not through whispers, not through phones. When I look at you, I know that got me in a state of mind, traveling through wasted time. Think of how I will rewrite every single song. Patrzcie, temperatura na zewnątrz 30 stopni. W żaden dzień nie było jeszcze tak ciepło. Fajna ta zima w Australii w sumie. Sorry, to jest jesień. Australijska jesień. 30 stopni. Nie, tu jest tak po prostu ciepło. Wyjątkowy dzień też po Wyjątkowy prostu. dzień, no. Wiecie co? Jesteśmy po prostu zachwyceni tymi widokami, które zobaczyliśmy w Kalbarii. Bardzo Rewelacja. polecamy. Rewelacja. Pod względem widokowym moim zdaniem number one. Ja jeszcze muszę pomyśleć, przypomnieć sobie wszystkie miejsca, ale na pewno bardzo, bardzo No. wysoko. To już wiem w tym momencie. Niesamowite. I to wiecie, to i tak jeszcze to, co ja wam pokażę na kamerze, co wam pokażemy, to nie jest i tak to, co my widzimy na żywo. No. Bo nie da się wszystkiego pokazać. Coś Ale pięknego. jesteśmy naprawdę. zachwyceni. Lecimy dalej. Teraz pustynia w... jak to się nazywało? Pinnacle Pinnacle Desert. Desert, dokładnie. Powiem wam tak, nie zdążymy na pustynię, już mamy tam za daleko, ale właśnie zobaczyliśmy pierwsze różowe jezioro, które naprawdę jest różowe. Szybko podładuję drona. Yo! Drugi dzień rano i dotarliśmy na to Pinnacle Desert, czyli na pustynię, z której wystają po prostu skały. Zobaczcie, jak to wygląda. No jest to też takiego, czego nie widziałem wcześniej. Nie widziałem pustyni z takimi wystającymi skałami. No śmiesznie, no. No i na sam koniec jesteśmy przed samym Perth, gdzie mieliśmy oddać auto. Po 3 tygodniach bez przypału mandat No. za przekroczenie prędkości. To się zastanawialiśmy, co się stało, wiecie jak to było? Jechaliśmy, no może nas gdzieś rada złapał, nie wiem, no. Oni jechali z naprzeciwka, nagle Na sygnale. sygnały, zawrót, jakbyśmy nie wiadomo co zrobili co najmniej. Z drogi na tym kazali nam zjechać, wyskoczyli z auta w dwójkę. Mówię, co się stało? A to, że przekroczyliśmy prędkość. 9 km na godzinę, więc nie. Nie, jakoś 19. 19? No, on mówił, że 100 była, ja jechałem 119. O kurde, no to ciekawe ile będzie, bo tutaj ponoć są bardzo duże mandaty. No, Myślałam, że 9. nawet mi się nie chce o tym myśleć. Parę stówek pewnie. Idzie nowe. Już ostatnio mówiłeś. Mikrofon profesjonalny. I mamy jeszcze nowy aparat, kamera. Tylko jest problem taki, że nie da się do niego mikrofonu podłączyć tego innego. Także zobaczymy, czy on się nada do kręcenia vlogów. Całkiem fajnie by było. Siemanko. Trening za mną. Właśnie wychodzę z siłowni.
Chciałem iść dzisiaj na trening Muay Thai, niestety nie było. Jedna salka, na którą miałem iść, która tutaj w okolicy się zatrzymaliśmy, niestety była do 10, od 8 do 10 był trening, a że ja wreszcie dzisiaj mogłem się normalnie wyspać, to spałem do 9:30. Tak jest. Wieczorem idziemy na jakąś imprezkę z Filipem, z jego znajomymi. Zapowiada się naprawdę fajna noc. Nie byliśmy na żadnej imprezie, odkąd jesteśmy w Australii. Także naprawdę fajnie gdzieś wyjść. No, szczerze nie mogę się doczekać. No dawno nie byliśmy nigdzie. Ale wiadomo, no, na pewno każdemu się przyda taka przerwa. Jutro dzień spokojny, w poniedziałek jeszcze idę tutaj sobie na trening, ale ten odcinek już okaże się w niedzielę, także to już będzie koniec z Australii. I tak jak mówiłem, we wtorek nowy kraj. A ja nie wiem, a kiedy wy zobaczycie odcinek, to nie wiem. Albo w czwartek, albo dopiero na weekend. Dam wam może parę dni spokoju od nas. Także zapraszam na odcinki, których nie widzieliście z Australii. Cała seria w sumie 14 odcinków. I myślę, że pokazaliśmy tę Australię taka, jaka jest naprawdę. Piękne widoki. No po prostu niesamowite. Niektórzy mówili, że trochę nudno, że cały czas tylko samochód i tak dalej. No tak wygląda podróż po Australii. Bardzo dużo kilometrów zrobiliśmy, praktycznie prawie 7000 kilometrów, ale zobaczyliśmy bardzo dużo i z tego jesteśmy szczęśliwi. No, jak zmęczony jest aż nie mogę gadać. Dobra, później gdzieś pojedziemy jeszcze, to wam pokażę. No i właśnie idziemy na imprezkę z Alicji, przyjacielem i znajomymi. Zapowiada się naprawdę dobry wieczór. A tu się zaczyna ulica z imprezami. Tutaj jest główna ulica, gdzie wszystko się dzieje w Adelaide. Wszystkie imprezy. Kolejka do jednego klubu. No, wszystko się dzieje właśnie na tej ulicy. Także to będzie wesoła noc. Jest teraz przed pierwszą, bo właśnie Filip, przyjaciel Alicji, powiedział, że tutaj warto dopiero iść po 12 w nocy, że wtedy zaczyna wszystko żyć. No i to jest prawda, no. Naprawdę jest wszędzie mega dużo ludzi. Powiem wam, że jesteśmy bardzo zaskoczeni, co tutaj się dzieje wszędzie dookoła. Już wszędzie jest pełno ludzi po prostu i to naprawdę pełno. Miasto żyje pełnią życia. Mami, muévete, que tu avalao te ha dicho otra vez que tu mala santa ya sabe cómo es. Y la santa canta a todo el mundo de pie. Mami, muévete, que tu avalao te ha dicho otra vez que tu mala santa ya sabe cómo es. Y la santa canta a todo el mundo de pie. Ay, nena, no te va, ay, no te va. Mueve tu cintura, ahí nada más. Muévete para adelante. Patrzcie, jakie to są kolejki, żeby gdziekolwiek się dostać. No ale trudno, nie mamy wyjścia. Trzeba już po prostu gdzieś stać w kolejce, żeby gdziekolwiek wejść. A miasta w Australii naprawdę weekendową noc żyją i to mocno. Udaje nam się wejść po znajomości, bo ktoś nam kolejkę zajął.
tak, to już koniec tego. Impreza wczoraj udana, chociaż liczyliśmy na troszkę inny rodzaj muzyki niż tam był. Nie ukrywam, w środku trochę śmierdziało jakimiś skarpetkami. Powiedzmy, że trochę sobie inaczej wyobrażałem imprezę w Australii. Ale i tak było fajnie, bo byliśmy fajną ekipą, naprawdę wszystko dobrze dopisało. I co? To już koniec naszego czasu w Australii. Dokładnie jutro, czekajcie, kiedy ten odcinek będzie. Tak, jutro jest nasz ostatni dzień. Jutro też dostaniecie ostatni odcinek, taki naprawdę, który jest przygotowywany już od dość od długiego czasu, przepraszam. Także naprawdę bardzo warto go zobaczyć. Zobaczycie po prostu jutro o godzinie około 16. Będzie na kanale. Także już od razu serdecznie zapraszam. Jeśli nie widzieliście jakichś poprzednich, to zapraszam, bo to jest taki oficjalny ostatni odcinek, taki nieoficjalny, jutro będzie taki oficjalny, ale już podróży jako takiej nie będzie. Także dzięki wielkie, że śledziliście tą serię. Australia była piękna, nie ma co ukrywać. Te widoki, które tutaj zobaczyliśmy, te rzeczy wszystkie, naprawdę zapamiętam to na bardzo długo. Też zapamiętam kangury, które tutaj widzieliśmy, bardzo dużo w sumie było, no dobra, nie było bardzo dużo, ale było dużo, bardzo dużo to niestety, ale widzieliśmy zabitych kangurów. Uśmiechnięte kłoki, to zwierzątko też pierwszy raz w życiu na oczy widzieliśmy, śpiące koale. Będzie co wspominać z Australii, naprawdę będzie co wspominać. Bardzo się cieszę, że tutaj byliśmy. Ale czas na nową przygodę w przyszłym tygodniu, nie wiem dokładnie kiedy, ale prawdopodobnie albo czwartek, albo dopiero w weekend zobaczycie odcinek z nowego miejsca, także już Was na niego zapraszam. Dzięki wielkie jeszcze raz, pozdrawiam serdecznie i zostawcie subskrypcję, jak Wam się podobało, jak jesteście ciekawi dalszych odcinków. Pozdrawiam. I guess we'll never know how it feels to see the shoreline.